Ile zarabiasz w Polsce? Pieniądze. A1. Cześć Olech. Dziś porozmawiamy o tym, ile zarabiają ludzie w Polsce i na co wydają pieniądze. Dobrze. Chcę wiedzieć, ile można zarabiać tutaj. Powiedz proszę pełnym zdaniem. Jak o to zapytać? Przepraszam, ile można zarabiać w Polsce? Bardzo dobrze. Zarobki bywają różne. Zależy to od branży. Ile trzeba zarabiać, żeby wyżyć w Polska Wrocław? Prawie dobrze. Mówimy w Polsce i we Wrocławiu. Rozumiem. Ile trzeba zarabiać, żeby wyżyć we Wrocławiu? Żeby wyżyć w dużym mieście, potrzeba około 5 do 6 tysięcy złotych netto miesięcznie. Co to znaczy netto? Nie rozumiem. To kwota na rękę, czyli twoja pensja po odliczeniu podatków. A brutto? Co to jest? Brutto to kwota przed odliczeniem podatków. Pracodawca widzi brutto, pracownik woli netto. Wolę wiedzieć, ile dostanę na rękę. Dokładnie tak myśli większość osób. Czy 5 tysięcy to dużo? To wystarczy, żeby związać koniec z końcem, ale to nie jest bardzo dużo. A minimalna krajowa? To najniższe możliwe wynagrodzenie. Obecnie to około 4600 zł brutto. Ile to jest netto? Około 3,5 tysiąca złotych na rękę. To mało. Czy to dla Warszawa i dla Wrocław jest to samo? Poprawka. Mówimy dla Warszawy i dla Wrocławia. Dobrze. Czy dla Warszawy i dla Wrocławia to samo? Tak, minimalna krajowa jest w całej Polsce taka sama. To trudno przeżyć. Tak, czynsz w dużym mieście to często 2000 złotych. Więc minimalna to za mało. Zdecydowanie tak. Pracuję na magazynie i dostaję trochę więcej niż minimalną. To dobrze, ale warto myśleć o podwyżce w przyszłości. Chcę zarabiać więcej. Każdy chce dobrze zarabiać. Muszę dbać o moje wydatki. To bardzo ważne słowo. Wydatek. Mnożnik to wydatki. Wydatki. Rozumiem. Na ko wydajesz najwięcej? Mieszkanie. Czynsz to mój największy miesięczny wydatek. To typowe w Polsce. Jeszcze mam rachunki. Jakie opłaty musisz płacić? Prąd, gaz i internet. Bardzo dobrze. Po czynszu wydaję najwięcej na jedzenie i rachunki. To podstawa. A masz może jakiś kredyt? Nie, nie mam kredytu. Nie chcę mieć rata. Dobrze. Lepiej unikać długów. Mówimy, nie chcę płacić raty. Rozumiem. Nie chcę płacić raty. A gdzie najlepiej zarabiać? W jakiej branży? Nie wiem. Może w biurze? Na przykład w branży IT lub w dziale inżynierskim. Ile tam dają? 8 do 15 tysięcy netto miesięcznie. Wow, dużo. Jest duże zapotrzebowanie na dobrych pracowników. Ja był programista wcześniej. Pracowałem jako programista. Wcześniej pracowałem jako programista. To świetnie. Powinieneś wrócić do tej branży. Trzeba znać język polski bardzo dobrze? W IT często wystarczy angielski, ale polski to duży plus. Będę się uczyć. Tak trzymaj.
Chcę żyć na dobrym poziomie. To bardzo ambitne i dobre marzenie. Nie tylko przeżyć, ale żyć dobrze. Osoba, która dobrze zarabia, jest dobrze sytuowana finansowo. Dobrze sytuowana finansowo. To trudne. Sytuowana finansowo. Dobrze sytuowana finansowo. Brawo! Musisz też oszczędzać. Staram się co miesiąc trochę oszczędzać. Masz już jakieś oszczędności? Trochę mam. W banku. Pamiętaj, grosz do grosza, a będzie kokosza. Co to znaczy? To znaczy, że nawet małe oszczędności dają dużą sumę. Grosz do grosza, a będzie kokosza. Śmieszne. To bardzo prawdziwe powiedzenie. Chcę mieć dużo kokosza. Haha, liczy się systematyczność. Ma'am plan. Jackie? Dobra praca i oszczędności. To najlepsza droga. Za tydzień mam rozmowę kwalifikacyjną. Gratulacje! W jakiej firmie? Magazyn większy, ale nie wiem jak pytać o pieniądze. To ważne pytanie na rozmowie kwalifikacyjnej. Jak pytać? Możesz zapytać, jakie jest wynagrodzenie na tym stanowisku? Wynagrodzenie. Trudne słowo. Możesz też prościej. Ile wynosi pensja brutto na tym stanowisku? Ile wynosi pensja brutto na tym stanowisku? Idealnie. Nie bój się pytać. A jeśli zapytają mnie? Powiedz konkretną kwotę netto. Dobrze, będę gotowy. Musisz znać swoją wartość. To trudne. Z czasem będzie łatwiej. Dziękuję za lekcję. Nie ma za co. Powodzenia na rozmowie. A mogę zapytać, ile zarabiasz? W Polsce o pieniądze się nie pyta znajomych. Przepraszam, nie wiedziałem. Nic nie szkodzi, ale na rozmowie kwalifikacyjnej o pieniądze wolno pytać. To dobrze. Podsumujmy. Co dzisiaj pamiętam? Słucham cię. Zarobki, pensja i wynagrodzenie. Świetnie. Brutto i netto, czyli na rękę. Dokładnie. Czynsz, rachunki i opłaty. Bardzo dobrze. Branża IT to zapotrzebowanie. Tak, jest duże zapotrzebowanie na programistów. Oszczędzać i oszczędności. Grosz do grosza, a będzie kokosza. I rozmowa kwalifikacyjna. Wszystko masz w głowie. Jestem gotowy do pracy. Powodzenia. Do zobaczenia. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Nie za ma co. Powodzenia w szukaniu lepszej pensji. Będę ciężko pracować. To najważniejszy krok. Miłego dnia. Miłego dnia. Tobie też. Cześć. Posłuchajmy jeszcze raz. Ile zarabiasz w Polsce? Pieniądze. A1. Cześć Olech. Dziś porozmawiamy o tym, ile zarabiają ludzie w Polsce i na co wydają pieniądze. Dobrze. Chcę wiedzieć, ile można zarabiać tutaj. Powiedz proszę pełnym zdaniem. Jak o to zapytać? Przepraszam, ile można zarabiać w Polsce? Bardzo dobrze. Zarobki bywają różne.
Zależy to od branży. Ile trzeba zarabiać, żeby wyżyć w Polska Wrocław? Prawie dobrze. Mówimy w Polsce i we Wrocławiu. Rozumiem. Ile trzeba zarabiać, żeby wyżyć we Wrocławiu? Żeby wyżyć w dużym mieście, potrzeba około 5 do 6 tysięcy złotych netto miesięcznie. Co to znaczy netto? Nie rozumiem. To kwota na rękę, czyli twoja pensja po odliczeniu podatków. A brutto? Co to jest? Brutto to kwota przed odliczeniem podatków. Pracodawca widzi brutto, pracownik woli netto. Wolę wiedzieć, ile dostanę na rękę. Dokładnie tak myśli większość osób. Czy 5000 to dużo? To wystarczy, żeby związać koniec z końcem, ale to nie jest bardzo dużo. A minimalna krajowa? To najniższe możliwe wynagrodzenie. Obecnie to około 4600 zł brutto. Ile to jest netto? Około 3,5 tysiąca złotych na rękę. To mało. Czy to dla Warszawa i dla Wrocław jest to samo? Poprawka. Mówimy dla Warszawy i dla Wrocławia. Dobrze. Czy dla Warszawy i dla Wrocławia to samo? Tak, minimalna krajowa jest w całej Polsce taka sama. To trudno przeżyć. Tak, czynsz w dużym mieście to często 2000 złotych. Więc minimalna to za mało. Zdecydowanie tak. Pracuję na magazynie i dostaję trochę więcej niż minimalną. To dobrze, ale warto myśleć o podwyżce w przyszłości. Chcę zarabiać więcej. Każdy chce dobrze zarabiać. Muszę dbać o moje wydatki. To bardzo ważne słowo. Wydatek. Mnożnik to wydatki. Wydatki. Rozumiem. Na co wydajesz najwięcej? Mieszkanie. Czynsz to mój największy miesięczny wydatek. To typowe w Polsce. Jeszcze mam rachunki. Jakie opłaty musisz płacić? Prąd, gaz i internet. Bardzo dobrze. Po czynszu wydaję najwięcej na jedzenie i rachunki. To podstawa. A masz może jakiś kredyt? Nie, nie mam kredytu. Nie chcę mieć rata. Dobrze. Lepiej unikać długów. Mówimy, nie chcę płacić raty. Rozumiem. Nie chcę płacić raty. A gdzie najlepiej zarabiać? W jakiej branży? Nie wiem. Może w biurze? Na przykład w branży IT lub w dziale inżynierskim. Ile tam dają? 8 do 15 tysięcy netto miesięcznie. Wow, dużo. Jest duże zapotrzebowanie na dobrych pracowników. Ja był programista wcześniej. Pracowałem jako programista. Wcześniej pracowałem jako programista. To świetnie. Powinieneś wrócić do tej branży. Trzeba znać język polski bardzo dobrze? W IT często wystarczy angielski, ale polski to duży plus. Będę się uczyć. Tak trzymaj. Chcę żyć na dobrym poziomie. To bardzo ambitne i dobre marzenie. Nie tylko przeżyć, ale żyć dobrze. Osoba, która dobrze zarabia, jest dobrze sytuowana finansowo. Dobrze sytuowana finansowo. To trudne. Sytuowana finansowo. Dobrze sytuowana finansowo.
Brawo! Musisz też oszczędzać. Staram się co miesiąc trochę oszczędzać. Masz już jakieś oszczędności? Trochę mam. W banku. Pamiętaj, grosz do grosza, a będzie kokosza. Co to znaczy? To znaczy, że nawet małe oszczędności dają dużą sumę. Grosz do grosza, a będzie kokosza. Śmieszne. To bardzo prawdziwe powiedzenie. Chcę mieć dużo kokosza. Haha, liczy się systematyczność. Mam plan. Jackie? Dobra praca i oszczędności. To najlepsza droga. Za tydzień mam rozmowę kwalifikacyjną. Gratulacje! W jakiej firmie? Magazyn większy, ale nie wiem jak pytać o pieniądze. To ważne pytanie na rozmowie kwalifikacyjnej. Jak pytać? Możesz zapytać, jakie jest wynagrodzenie na tym stanowisku? Wynagrodzenie. Trudne słowo. Możesz też prościej. Ile wynosi pensja brutto na tym stanowisku? Ile wynosi pensja brutto na tym stanowisku? Idealnie. Nie bój się pytać. A jeśli zapytają mnie? Powiedz konkretną kwotę netto. Dobrze, będę gotowy. Musisz znać swoją wartość. To trudne. Z czasem będzie łatwiej. Dziękuję za lekcję. Nie ma za co. Powodzenia na rozmowie. A mogę zapytać, ile zarabiasz? W Polsce o pieniądze się nie pyta znajomych. Przepraszam, nie wiedziałem. Nic nie szkodzi, ale na rozmowie kwalifikacyjnej o pieniądze wolno pytać. To dobrze. Podsumujmy. Co dzisiaj pamiętam? Słucham cię. Zarobki, pensja i wynagrodzenie. Świetnie. Brutto i netto, czyli na rękę. Dokładnie. Czynsz, rachunki i opłaty. Bardzo dobrze. Branża IT to zapotrzebowanie. Tak, jest duże zapotrzebowanie na programistów. Oszczędzać i oszczędności. Grosz do grosza, a będzie kokosza. I rozmowa kwalifikacyjna. Wszystko masz w głowie. Jestem gotowy do pracy. Powodzenia. Do zobaczenia. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Nie za ma co. Powodzenia w szukaniu lepszej pensji. Będę ciężko pracować. To najważniejszy krok. Miłego dnia. Miłego dnia. Tobie też. Cześć.